odcinek dotyczący aktywacji treningowych. W tym odcinku będziemy musieli odpowiednio się oczywiście rozgrzać, a po rozgrzewce pokażę Wam cykl aktywacji, które będą wymagały od Was po pierwsze kawałka parkietu bądź ziemi, a po drugie najlepiej jakiegoś słupka, z którym możemy zaczepić poszczególne gumy, na przykład gumy tego typu, czyli gumy odciążające 15 kg, 10 kg lub większe w tym przypadku, oraz takie gumy bend, które też posłużą nam jako aktywacja treningowa. Zapraszam. A więc po rozgrzewce, kiedy podniesiecie już temperaturę swojego ciała, warto przejść do aktywacji w podporze. Tak? Pierwsza sprawa to jest aktywacja łopatki w pozycji na czworaka, czyli podpór. Tutaj mamy wysokość naszego ramienia tutaj w taki sposób, czyli na szerokość barków oraz na taką, a nie inną szerokość. Próbujemy aktywować łopatki, wykonując ćwiczenie, w którym łopatki dociskamy do grzbietu, pozycje neutralne oraz protrakcja, czyli protrakcja barków, następnie neutralna oraz retrakcja. Tak? Ćwiczenie numer 1. Ćwiczenie numer 2. Staramy się odwrócić nasz staw ramienny tutaj w taki sposób. Okay? Trzymać sobie blisko uszu i staramy się wykonać sobie ćwiczenie, w którym wykonujemy sobie krótką szyję, a następnie długą szyję. I na zmianę krótka i długa szyja. To ćwiczenie, tak, następna sprawa, czyli praca łopatki, elewacja i depresja łopatki. Tak? Wykonujemy sobie elewację, a następnie depresję łopatki. W pozycji nadporaka możemy również obrócić sobie kciuk w kierunku do góry, tak żeby nasz kciuk był skierowany do góry. W tej pozycji, patrząc w ziemię, pozycja neutralna łopatki, próbujemy wysunąć lekko bark do przodu, a następnie przytrzymać sobie do góry. Opuścić i przytrzymać do góry. Raz jedna, raz druga ręka. Jeżeli to ćwiczenie wykonaliśmy, przechodzimy sobie o krok dalej, czyli ruch na przemian lewa ręka, prawa noga z wyciągnięciem. Pilnujemy, żeby nasza ręka oraz noga tworzyły jedną linię. Tak? Tego chcemy się nauczyć i takie ćwiczenie sobie zaktywować. Kolejne ćwiczenie, które wykonujemy sobie w podporze, to jest pozycja niedźwiadka, czyli bear walk. Możemy je robić w dwóch wariantach, czyli dajemy sobie jak najbliżej nasze dłonie w kierunku naszych kolan, a następnie unosimy kolana. Nasza pozycja łopatki jest w pozycji neutralnej, podnosimy ją do góry, podnosimy kolana minimalnie nad ziemią, wykonujemy sobie ruch na przemian, czyli lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, lewa noga, czyli hop, hop, delikatne kroczki do przodu, a następnie delikatne kroczki do tyłu po przekątnej. Druga wersja tego ćwiczenia, czyli wchodzimy sobie w pozycję pies głową w dół z jogi. Ok, i ta sama sprawa. Wykonujemy sobie po skosie ruch do przodu oraz do tyłu. Ćwiczenie kolejne, które możemy sobie wykonywać na brzuch, czyli przejście z pozycji z jogi, pies głową w górę oraz w dół. Pozycja na czworaka, staramy się z podporu przodem, kiedy jesteśmy przy pompce, przejść sobie do skrajnej pozycji, kiedy jesteśmy psie głową w górę. Tutaj staramy się czubek głowy skierować do góry, przytrzymujemy sobie, dociskamy miednicę do ziemi, a następnie przechodzimy do tej pozycji neutralnej oraz do tej skrajnej, kiedy jesteśmy psem głową w dół. Ok, parę takich przejść sobie wykonujemy. Następne aktywacje będą aktywacjami na brzuchu oraz na plecach. W tym celu, kładąc się na brzuchu, staram się zaktywować sobie obręcz barkową w pozycji, kiedy leżymy na brzuchu, odkładamy sobie łokcie oraz barki i wykonujemy pozycję tak zwane kajdanki. Nasze nogi leżą, podnosimy sylwetkę do góry, obracamy bark w taki sposób, patrzymy sobie tutaj do przodu, dotykamy rękoma, wracamy, opuszczamy
I taką aktywację możemy zrobić sobie w 5-10 przejściach. Na plecach możemy również wykonać sobie kolejną aktywację, czyli pozycję most oraz deadbug. Pozycja most polega na tym, że leżąc na plecach staramy się unieść biodro do góry, stworzyć sobie most, czyli linię. W taki sposób opuszczamy, trzymając ręce na biodrach, podnosimy oraz opuszczamy. To ćwiczenie możemy wykonać sobie również jednonóż, czyli staramy się podnieść biodro, opuścić oraz podnieść ponownie na jedną oraz na drugą stronę. Ćwiczenie, w którym staram się zaktywować nasz core, czyli nasz brzuch, łącznik między tułowiem, łącznik między nogami a ciałem. W tym celu kładziemy się na plecach, podnosimy nogi oraz ręce. No, on sobie leci. Ćwiczenie, które jest świetnym ćwiczeniem na biodra, jest ćwiczeniem od wspinaczy i biegaczy. Ćwiczenie 90-90 polega na tym, że nasze nogi są w pozycji 90 kąt. Od stopy przez kolano do biodra tworzą kąt 90 stopni, tak samo tutaj. Ćwiczenie polega na tym, że podnosząc ciało bez użycia rąk, podnosimy je do takiej pozycji, a następnie kładziemy z powrotem i staramy się przejść w kącie 90-90. Jeżeli jest za ciężko, kładziemy ręce, próbujemy z rękoma z tyłu przejść sobie do takiej pozycji. Jeżeli to wykonamy i to jest dość proste, próbujemy wyjść do góry z biodra 90 kąt, przejście biodrem, a następnie wyjście w taki sposób. Do tej pozycji możemy również wykonać pozycję gołębia, w której odwracamy biodro, kładziemy się na przednią nogę i możemy złapać z tyłu za kostkę. Mając taką gumę możemy aktywować sobie tutaj mięsień czworoboczny oraz najszerszy oraz tylny akton barku. Rozciągamy sobie gumę, ściągamy łopatki, patrząc przed siebie staramy się gumę wyciągnąć przed siebie, stojąc oczywiście przodem oraz wyprostowany, a następnie w takiej pozycji sobie przesuwać gumę, aktywując sobie mięśnie pleców. Również możemy w takim wektorze pracować, czyli do góry, oraz w takim wektorze. Możemy również gumę, trzymając pod kątem 90 stopni nasz łokieć, staramy się przejść w takiej pozycji kilka przejść. Mając tak zaczepioną gumę, czyli na krawat, możemy ją delikatnie napiąć, stojąc przodem do takiego słupka. Naciągamy taką gumę, a następnie trzymając spięty core, czyli pośladki, brzuch i ściągnięte łopatki, staramy się ściągnąć tą gumę za siebie, przytrzymać na rotacji, przytrzymać ponownie i za siebie, tak? Można wykonać również ćwiczenie numer 2 na mięsień najszerszy grzbietu, który jest głównym mięśniem przy podciąganiu. Naciągamy sobie gumę, naciągamy pozycję hollow body, naciągniemy tutaj gumę i staramy się kciukiem w dół skierowanym pracować tylko najszerszym grzbietu. Pracujemy sobie, aktywujemy go sobie i wracamy na jedną i na drugą stronę. To by było na tyle w tym odcinku, jeżeli chodzi o aktywacje treningowe. Serdecznie zapraszam na kolejną dawkę wiedzy. Subskrybujcie, lajkujcie i śledźcie, co będzie dalej na kanale. Zapraszam. Dzięki.